Jak w Hiszpanii pojawiła się inicjatywa Mar Menor i nagle weszła w życie ustawa, no to znaczy, że w Europie można też coś takiego wychodzącego trochę z takiego konserwatywnego, prawniczego myślenia zrobić. I na podstawie tego powstała pierwsza wersja ustawy, taka jednostronicowa praktycznie, potem ta wersja z doktorem Kortasiewiczem która była podstawą do zbierania podpisów i która była podstawą do procedowania w Sejmie. No ale teraz nadszedł czas próby, a więc dostaliśmy ponad 400 poprawek, różnego rodzaju uwag, opinii. No to jest fantastyczny materiał tak naprawdę do analizy. No i trzeba było to wszystko przeanalizować. Wydaje mi się nam, że nie wiem, 90% uwag co najmniej zostało w tej autopoprawce uwzględnione. Natomiast duch ustawy absolutnie nie zginął, a więc no, centralnym punktem jest cały czas to, że rzeka ma osobowość prawną. Myśmy wprowadzili nową osobę prawną o charakterze środowiskowym, a więc znakomicie eliminujemy podstawowy problem, czy osoba prawna z kodeksu cywilnego może być rzeką. Skarb Państwa jest właścicielem rzeki Odry. Nic się tu nie zmienia. Celem jest stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony praw rzeki. A więc rzeka jest stroną postępowań administracyjnych, może występować z pozwami w imieniu rzeki w przypadku naruszenia jej praw. Stworzyliśmy taką konstrukcję sądu wodnego do rozstrzygania konfliktu między prawami rzeki a innymi interesami publicznymi. Sąd wodny ma być izbą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I przewidzieliśmy fundusz rzeki Odry, który ma być zasilany przede wszystkim z kar za naruszenie, za różnego rodzaju naruszenia, z opłat środowiskowych i kar. A więc w ten sposób działalność rzeki Odry jako osoby prawnej będzie neutralna dla budżetu, ponieważ sądzimy, że lepszą ściągalnością kar z łatwością zapełnimy tą kwestię budżetową. Która nie będzie, wyraźnie to wpisaliśmy, nie będzie mogła po pierwsze sama prowadzić działalności gospodarczej, a po drugie to nie jest tak, że nagle wprowadzenie osoby prawnej tego kształtu sparaliżuje życie gospodarcze. Nie. Przede wszystkim ta konstrukcja ustawy zakłada, że osoba prawna w postaci rzeki Odry ma stać na straży przepisów, które już są i funkcjonują. I to nie ma być dodatkowe nałożenie ograniczeń, ale respektowanie istniejącego prawa. A więc nic się tutaj nie zmienia, oprócz tego, że rzeka Odra będzie mogła brać udział w postępowaniach określonych, na przykład jeżeli chodzi o pozwolenie wolnoprawne i reprezentować interesy rzeki Odry. Spokojnie rzeka Odra na siebie zarobi i jeszcze będzie miała sporo pieniędzy na inwestycje. To nie jest żaden, nie wiem, akt ideologiczny szalonych, prawda, ekologów, tylko to jest normalny mechanizm funkcjonujący i w Europie, i na świecie, który służy ochronie rzeki Odry i mam nadzieję, że będzie on przedmiotem dalszej dyskusji i że w końcu uda nam się tą ustawę uchwalić. Woda ma znaczenie na różnym poziomie, absolutnie, to jest najważniejsze dla naszego przeżycia codziennego tak naprawdę i niszczenie tego rodzaju ekosystemu musi być w jakiś sposób chronione. Znaczy, no, należy temu zapobiec po prostu. Nie tylko Odra, ale Odra i Wisła na przykład mają szczególne znaczenie dla Polski. W związku z tym, jeżeli jakiś zasób będzie miał tak ważne, szczególne znaczenie, że uznany zostanie za dobro publiczne o narodowym znaczeniu, tak, takie dobro powinno uzyskać szczególną ochronę. I z kolei, dlaczego taką ochronę
a nie ochronę za pomocą mechanizmów już istniejących. No i tu jest tak naprawdę ukryta pewna rewolucja, ponieważ o to chodzi, żeby ktoś patrzył od strony ekosystemu, od strony Odry, a nie od strony organizacji, które mają swoje cele indywidualne, które mają swoje budżety. Przecież widzimy, co się dzieje teraz. To po prostu nie działa. To, co było tu powiedziane, to nie jest kwestia wymyślonej konstrukcji. Rzeczywistość takiej konstrukcji wymaga. Po prostu. Tak jest, że to nie działa. Wszelkie badania tutaj przytaczane i możliwe do znalezienia pokazują, że rzeki nadal są zanieczyszczane, Odra nadal jest w katastrofalnej kondycji. W związku z tym należy spojrzeć od strony nie antropocentrycznej, tylko od strony Odry, tak naprawdę interesu Odry. To, co się działo w czasie katastrofy. Nie było właściciela Odry. Nikt, oprócz wędkarzy tak naprawdę, którzy się poczuli właścicielami, nie stanął w obronie Odry.